Zacznijmy od sensu robienia tego filmu. W sieci rozlewa się fala materiałów o płaskiej Ziemi. Tysiące filmów z dziesiątkami i setkami tysięcy wyświetleń. Setki tysięcy postów na forach płaskoziemców. Niezliczone wiadomości i pytania na ten temat. Pisali do mnie nawet ludzie z grup astronomicznych, że to jest jakaś plaga. Może trudno w to uwierzyć, ale to się najwyraźniej dzieje. Ktoś mógłby powiedzieć, że dyskutować z pewnymi rzeczami to już może nawet nie wypada, ale co jeśli takie zjawisko zaczyna robić się popularne? Po drugie, większość widzów tych materiałów nie jest fanatykami spiskowymi. Większość to są przypadkowi widzowie, których jest coraz więcej i którzy mogą poczuć się zmieszani, bo te materiały bardzo sprawnie manipulują informacjami. Więc zapraszam na dalszą analizę wywiadu z panem Murphym, a motywem przewodnim tej części będzie to, jakimi kłamstwami, manipulacjami i oszustwami posługują się płaskoziemcy. Dobra, skończyliśmy na oszustwach NASA, gdzie na światło dzienne wyszedł proceder edycji zdjęć, a w punkcie kolejnym Murphy dalej opowiada, że NASA sfabrykowała zdjęcie Ziemi i w Photoshopie dorobiła sztucznie niektóre punkty. Tak, NASA składała skany satelitarne i tak, NASA wypełniła puste miejsca, których taki satelita nie wyłapał. Nie ma innej metody, jeżeli chcesz złożyć mozaikę z takich obrazów. I NASA o tym mówi, to są publiczne informacje, a jak się komuś nie podoba mozaika, to nie musi jej używać, bo można sobie wziąć zdjęcia całościowe planety, zaraz o nich powiem. Murphy manipuluje tu widzem, stwarzając wrażenie, że jest to proceder tajny. Save image as. Następnie powołuje się na ten oto film. Jego autor to niejaki Rob Skiba, płaskoziemca youtuber i autor książek na temat... Pokazuje zdjęcie, które pobiera ze strony NASA, opuszcza w nim poziomy, ukazuje się straszna prawda i jest dowód na doklejenie Ziemi w Photoshopie. People wonder why I don't trust NASA. That's why I don't trust NASA. These guys are liars. Dobrze, no przede wszystkim powtórzmy to doświadczenie. Pobieram to samo zdjęcie i robię to samo. Wrzucam sobie w Photoshopa i robię zoom na Ziemię, tak jak autor filmu, i opuszczam levele. No i rzeczywiście pokazuje się jakiś kanciasty boks, prawie że dookoła Ziemi, i faktycznie może wywołać to wrażenie doklejenia Ziemi. Jestem w stanie to zrozumieć. Pokażemy coś, czego autor filmu nie pokazał. Odzoomujemy to zdjęcie. I cóż się pokazuje? Widzimy, że takie same artefakty występują na całym tym zdjęciu, na każdym jego elemencie. Rozwiązaniem tej zagadki jest wysoka kompresja, której poddano tę fotografię. To jest plik JPG, skompresowany plik graficzny. JPG jest kompresją stratną, a im większa kompresja, tym mniejszy plik i większa blokowatość elementów. Ten plik ma rozdzielczość 1 megapiksela i waży zaledwie 81 KB. To jest żart, a nie zdjęcie. Facet, który nagrał ten film i pokazał go światu, zaprezentował tylko zoom na Ziemię i pobrał najgorszą ze wszystkich dostępnych rozdzielczości. I niezależnie od tego, czy zrobił to z niefrasobliwości, czy z premedytacją, to efekt był ten sam. Oszukanie setek tysięcy ludzi. Ale żeby zakończyć tę historię, to musimy zrobić coś jeszcze. Musimy pobrać to zdjęcie w maksymalnej dostępnej jakości. Znajdziemy je w archiwum zdjęć misji Apollo i pobierzemy najwyższą dostępną jakość. Plik TIF o rozdzielczości 5700 na 5800 pikseli. Wrzucamy do Photoshopa i powtarzamy dokładnie ten sam proces. Zoom na Ziemię i spuszczamy levele. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie ma żadnych artefaktów ani wokół Ziemi, ani wokół żadnego elementu, bo to zdjęcie nie zostało skompresowane. Facet z YouTube'a świadomie lub nie, ale oszukał swoich widzów, oszukał Murphy'ego, a Murphy oszukał swoich widzów. I na żadnym etapie tego łańcuszka oszustw żaden z płaskoziemców nie powiedział sprawdzam. Ty, ale co ty chcesz sprawdzać? Przecież to w internecie jest pokazane czarno na białym. To co ty będziesz to sprawdzał? Ty jesteś nienormalny? Myślisz, że ludzie kłamią albo głupi są? Jak ci matka powie, że fasolowa na obiad, to co ty będziesz w garnku fasoli szukał? Następnie Murphy informuje nas, że istnieje tylko jedno pełnoklatkowe zdjęcie Ziemi. No to co myślicie? Prawda to czy nie? No istnieją setki takich zdjęć, gotowe do pobrania za darmo, jak w zasadzie wszystko, co udostępnia NASA. Podam wam teraz parę szczegółów technicznych i zrobimy taki mały eksperymencik z waszym udziałem. Satelita Deep Space Climate Observatory został umieszczony w punkcie równowagi grawitacyjnej Słońca i Ziemi, punkt Lagrange'a 1, gdzie porusza się w taki sposób, że stale znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią, dlatego zawsze widzi jej oświetloną część. Aczkolwiek jego pozycja nie jest zawsze idealnie na linii między środkiem Słońca a środkiem Ziemi. I jak sobie wejdziecie na stronę ze statusem sondy, to tu jest najnowsze zdjęcie, a tu jest podana aktualna odległość do Ziemi, odległość do Słońca i kąt zawarty między Słońcem, sondą a Ziemią. W tej chwili ten kąt wynosi tyle i to się zmienia w czasie. To są całościowe zdjęcia naszej planety, dostarczane co około 2 godziny. Ekspozycja ustawiona jest na bardzo jasną Ziemię, więc nie widać gwiazd, a zdjęcia są składane z osobnych pobrań kolorów w jeden barwny obraz.
Przy okazji warto może wspomnieć, że to, że Ziemia nie jest idealną kulą, tylko jest spłaszczona, nie oznacza, że będzie wyglądać tak. Różnica między tym promieniem a tym jest rzędu 20 km, więc przy średnim promieniu wynoszącym 6371 km ta różnica jest niewykrywalna gołym okiem. Widoczne są też pory roku. Spójrzcie tutaj, grudzień 2015, celuje w nas Australia i widać część Antarktydy. Do słońca wystawia się bardziej półkula południowa. Teraz czerwiec 2016 i mamy lato w Polsce, widać Europę i część Arktyki. Zarejestrowano też całkowite zaćmienie Słońca. Samego Księżyca nie było to widać właśnie z powodu tego odchylenia kąta. Sama orbita Księżyca jest też nachylona względem orbity Ziemi, więc rzadko wystąpi sytuacja, gdy tej sondzie uda się uchwycić Księżyc. Ale nastąpiła taka sytuacja 16 lipca 2015 roku, gdzie Księżyc przeszedł przez tarczę Ziemi, pokazując stronę, której my z Ziemi nigdy nie widzimy. Można tu nawet zaobserwować niedoskonałości pracy systemu pobierania obrazu, bo 3 kolory, z których składa się obraz, są pobierane po kolei w ciągu 30 sekund, a w tym czasie Księżyc się porusza. Ten tranzyt został rzecz jasna przez płaskoziemców wyśmiany jako oczywisty fake. Dobra, i teraz zobaczcie, mamy w tej chwili wiedzę o położeniu tej sondy, o pracy kamery, o nachyleniu orbity Księżyca, o ekspozycji itd. No to wyobraźmy sobie, że nie mamy tej wiedzy i spotykamy manipulatora, który pokazuje nam to zdjęcie i mówi: człowieku, patrz jaki fake, NASA ciągle kłamie. Negatywne nastawienie w ogóle do nauki czy naukowców skutkuje czasem taką specyficzną postawą, że nie do końca rozumiem jakieś zjawisko, jego wyjaśnienie albo potrzebę jego badania, a więc uważam, że to jest bzdura. Ziemia ma 4 miliardy lat, a niby jak oni to zmierzyli? Skąd wiedzą, że nie 2 miliardy? Wróżenie z fusu! Słońce jest 150 milionów kilometrów od Ziemi, a niby jak oni to zmierzyli, co? Linijką? Podają skład atmosfer planet, a to dobre, a skąd niby to wiedzą? Przecież nikt na żadnej nie był. Naukowcy mówią, co jest w środku Ziemi, a skąd niby to wiedzą? Kto tam był w środku, co? Ewolucja, największy żart świata. Czy ktoś obserwował ewolucję przez miliard lat? Nie wydaje mi się! Wszystko co macie to teorie, wyliczenia, wzory. Skąd niby to wiedzą? Amerykańscy naukowcy. Niby skąd to wiedzą? Gdzie jest prawdziwa, prosta prawda? Gdzie jest prosta prawda? Prosta prawda! I taka postawa ma swoją nazwę, nazywa się naukowym analfabetyzmem. To jest taka zupełnie normalna niewiedza, która cechuje nas wszystkich, ale połączona z kulawą logiką i jakimś takim butnym egocentryzmem, że skoro ja nie rozumiem, no to musi to być bzdura. Dobrze, dalej pan Murphy mówi o samolotach i podaje przykład jakiegoś software'u, który śledzi te loty i że czasami te loty znikają. Wszedłem sobie na ten program i traf chciał, że zrobiłem to akurat w momencie, gdy leciał sobie samolot połączeniem bezpośrednim z Sydney do Johannesburga. I był w połowie drogi. Leciał po takim łuku, bo na kulistej ziemi ten łuk to jest najkrótsza droga. Jest symbol lotu, wysokość i prędkość. To teraz zobaczcie sobie, jak taki lot wyglądałby na płaskiej ziemi. Nie dość, że samolot musiałby tankować po drodze, to jeszcze leciałby nad Chinami, Himalajami, Pakistanem, Półwyspem Arabskim, Rogiem Afryki, Kenią, Tanzanią, Mozambikiem i Zimbabwe. A leci nad oceanem. Żadnych widoków z okna. Czas lotu znacznie krótszy, brak tankowań. I to jest kolejny dowód, który tu sobie leży na ziemi. No podnieś go. Wystarczy sobie lecieć do tej Australii, kupić bilet przy oknie i trzymać kamerę skierowaną w dół przez 12 godzin. Już chyba nawet kredyt warto na to wziąć, żeby odkryć największą tajemnicę w dziejach świata. Wróćmy do znikających samolotów. Now, there's no explanation for it. No jest wyjaśnienie, tylko pan Murphy go nie zna. I ja też go nie znałem, ale zrobiłem ten research. Brakujące dane w niektórych lotach są wynikiem braku stacji radarowych na ogromnych obszarach, np. Pacyfiku. Oto cała tajemnica. Pilot zawsze wie, gdzie się znajduje, bo odbiera sygnał GPS, który pokrywa całą planetę, ale czasem nie jest w stanie podać swojej pozycji w czasie rzeczywistym. Pada też przykład lotu z Bali do Los Angeles, podczas którego pasażerka zaczęła rodzić, więc piloci zmienili trasę i zamiast lecieć do Los Angeles, polecieli na Alaskę. No i płaskoziemcy, jak to oni, wzięli
wzięli sobie ten przykład, bo na ich mapie Alaska jest akurat po drodze do Los Angeles, a na rzekomo kulistej ziemi ten manewr był bez sensu. No to z kolei to oszustwo płaszczaków składa się z dwóch manipulacji. Pierwsza to informacja, że był to lot z Bali do Los Angeles, a to był lot z Tajwanu do Los Angeles. Druga manipulacja to pokazanie trasy samolotu na Mercatorze, na płaskiej, fałszującej wymiary reprezentacji mapy kulistej Ziemi. W rzeczywistości na kulistej Ziemi wygląda to tak. Wyznaczamy sobie najkrótszą drogę z Tajwanu do Los Angeles i jak widzicie, Alaska jest jak najbardziej po drodze. Wystarczy tylko lekko odbić i szybciej wylądujemy, a do Los Angeles będzie wtedy kawałeczek. I to jest jak najbardziej sensowny i ekonomiczny manewr w tej sytuacji, a płaskoziemcy zmanipulowali samych siebie po raz kolejny. Zanim przejdziemy dalej, to chcę wam coś pokazać, bo jeśli sądzicie, że znacie już skalę oszustw płaskoziemców, no to nie. Puszczę wam pewien film, który znajduje się na pewnym polskim kanale. Znajduje się tu taka ortodoksyjna treść religijna, połączona też ze spiskami i pseudonauką. Zapomnij na moment o tym, że słyszałeś 1000 razy, że księżyc odbija światło słoneczne. Zrób prosty eksperyment. 2 dni, gdy widać na niebie, czyli na sklepieniu, słońce i księżyc. Przyjrzyj się im wtedy. Przyjrzyj się wtedy księżycowi i sprawdź, czy jest faktycznie tak, jak mówią. I czy światło słońca pada na niego pod odpowiednim kątem. To dziecinnie prosty eksperyment. To co? Zamiast przeprowadzać eksperyment z księżycem, przeprowadźmy eksperyment ze wstecznym wyszukiwaniem grafik. Robimy sobie screena z tego momentu filmu i wrzucamy go w Google'a. I pojawia nam się to zdjęcie, ale jest tak jakby trochę inne. Spróbujmy znaleźć jego oryginalne pochodzenie. I trafiamy na darmowy stok zdjęciowy, z którego pochodzi. Zostało wrzucone 4 lata temu, minimum 2 lata wcześniej niż film. Tu jest oryginalne zdjęcie, a tu jest klatka z filmu. Czy widzicie tu może jakąś różnicę? Do tej fotografii księżyc został doklejony. Doklejony za blisko i w złej fazie. Film obejrzało 85 000 ludzi i zostali oszukani. Tendencyjne sfabrykowanie fotografii to jedno, ale dochodzi też sugerowanie fałszywego wyjaśnienia prawdziwego zjawiska. Bo czasem naprawdę zdarza się, że oświetlenie księżyca wygląda tak, jakby nie wskazywało na słońce. To iluzja nachylenia księżyca. Widząc taki księżyc, sądzimy, że gdzieś właśnie tam powinno być słońce. Zapominamy, że patrząc na niebo nie widzimy płaskiego ekranu stojącego przed nami. Patrzymy we wszystkich kierunkach przestrzeni trójwymiarowej, więc widzimy iluzoryczną półsferę sfery niebieskiej, na której relatywne pozycje obiektów wymykają się naszej percepcji, bo nie ma na niej punktów odniesienia. Spójrzcie na ten widok z programu Stellarium. Światło księżyca wydaje się wskazywać ten kierunek, a przecież gdy obrócimy się w lewo, to Słońce jest nawet niżej nad horyzontem niż Księżyc. Księżyc i Słońce są tu po przeciwnych stronach firmamentu. Prosta linia promieni światła między nimi nie jest równoległa do horyzontu. I widać to doskonale, gdy oddalimy sobie widok i jednym rzutem oka obejmiemy całe niebo. Wyobraźmy sobie, że kładziemy się na ziemi, mamy oczy na słupkach i mamy całe niebo w polu widzenia. Zobaczymy wtedy, że kąt oświetlenia Księżyca jest jak najbardziej prawidłowy. Im bardziej na niebie Księżyc oddala się od Słońca, tym ta iluzja będzie wyraźniejsza. Spójrzcie na tę linkę rozciągniętą wzdłuż prostego brzegu Tamizy. Doskonale rozumiemy, że jest prosta, mimo że przecież tutaj zdaje się iść w górę, a tutaj schodzić w dół. Odniesieniem jest dla nas prosty brzeg rzeki. Na niebie nie mamy żadnych odniesień, więc intuicyjnie czepiamy się horyzontu. Traf chciał, że jeden z oszukanych w ten sposób widzów usiłował namawiać do płaskiej ziemi swojego znajomego właśnie za pomocą tego argumentu w tym filmie, a ten znajomy podesłał to mi. I tak właśnie ta zaraza się szerzy. Łańcuszek kłamstw i manipulacji idzie w świat i tylko czasem ktoś dokona weryfikacji, co i tak nie ma żadnego znaczenia, bo nawet jak ci się uda coś przejrzeć, to i tak nie trafisz z tą informacją do wszystkich, którzy to zobaczyli. Zwłaszcza jeśli autor filmu zablokował możliwość komentarzy. I znów, niezależnie od tego, czy mamy tu do czynienia ze złą wolą, czy tylko z nieudolną próbą ilustracji nieznanego zjawiska, by wykorzystać je w swojej fałszywej wizji, to efekt był ten sam. Oszukanie tysięcy ludzi. Puszczę wam jeszcze parę fragmentów tego filmu. Wiesz, że jeśli wierzysz w układ słoneczny, to tak naprawdę czcisz demony? Bo to wszystko nazwy bogów. Bóg umieścił słońce i księżyc i gwiazdy na tym polerowanym lustrze. Więc jak można się przebić przez coś, co jest polerowaną stalą?
Czy wiesz, że jak ktoś raz skłamie, musi pamiętać już na zawsze to kłamstwo, żeby się prawda nie wydała? I przykrywać je kolejnymi kłamstwami zmyślonymi na bieżąco przez szereg lat? Przypominacie sobie ten film? Prawdopodobnie każdy z was go oglądał. To film o człowieku, który żyje otoczony kłamstwem i jest kontrolowany strachem. To film o każdym z was. To ty jesteś Trumanem. Kolejny przykład oszustw płaskoziemców to perspektywa. I tak na przykład zachody słońca są wynikiem działania właśnie perspektywy, a wcale nie obrotu planety, ale o tym opowiem w kolejnej części. Cechą perspektywy ma być to, że sprawia, że oddalające się przedmioty zaczynają magicznie znikać od dołu. I to właśnie jest przyczyna znikania za horyzontem. Stawiają kamery na delikatnie schodzących w dół drogach i mówią: patrzcie, przecież widać, że skuter znika od dołu. No tak właśnie działa perspektywa. No nie, kochani, tak nie działa perspektywa. Tak działa spadek terenu. Inni twórcy YouTube'owych dowodów stawiają kamery na terenie płaskim, ale mającym za to inne poważne mankamenty, np. rozgrzany asfalt albo to. Pan naukowiec Sajfan nie zna podstawowego efektu zachowania się perspektywy i horyzontu, o którym mówi gdzieś w 14-20 minucie. I potwierdza tym efektem istnienie zakrzywienia Ziemi. Potwierdziłeś właśnie swoją niekompetencję, manipulację i kłamstwo w jednym, a ludzie jak te barany będą powtarzać twoje bzdury. Powiedz mi teraz, jak z twoją wiarygodnością? Poniżej krótkie wideo pokazujące to proste zjawisko znajdziecie setki podobnych. No to oglądamy. To jest ten film. Kamera leży na ziemi, a facet odchodzi w dal. No i na zoomie widać, że faktycznie znikają mu nogi. No kurde, rzeczywiście. Ale zaraz. Cóż to jest takiego o tutaj na pierwszym planie, takie zielone i podłużne? Wygląda zupełnie jak źdźbła trawy sięgające do połowy ramki filmu. Ciekawe, jaki efekt dałyby te źdźbła, gdyby ich ilość pomnożyć razy dystans ich występowania. Perspektywa tak nie działa i nie ma to żadnego sensu. Ale czy wystarczy pokazać tu geometryczny schemat perspektywy i to wystarczy, żeby kogoś przekonać? A skądże? Schowaj sobie te głupio mądre schematy. Ja tu oczami widzę, że po 5 kilometrach obiekty znikają przez perspektywę, a 10 kilometrów dalej już ich wcale nie widać. To jest perspektywa Lemmingu. Gdyby tylko istniały jakieś obiekty oddalone bardziej niż horyzont, a nadal widoczne, wtedy można by podważyć argumentację płaskoziemców. No gdyby tylko takie obiekty istniały, gdyby tylko istniały... Oczywiście taki eksperyment należałoby wykonać na idealnie płaskim i pustym obszarze, by przekonać się, że żadnego znikania nóg nie ma. Ale płaskoziemcy takich kontrolowanych doświadczeń nie robią, bo są zakładnikami efektu potwierdzenia i wybierają wyłącznie warunki wypaczone innymi efektami, tak by móc naciągnąć wynik obserwacji do swojej wizji. I to jest całkowite przeciwieństwo metodologii naukowej, którą opracowano m.in. właśnie po to, żeby wyeliminować tego typu samooszukiwanie się. Gdyby nauka działała tak jak płaskoziemcy, to nigdy nie doszłaby do absolutnie niczego. A nauka przecież doszła przynajmniej do jednej fajnej rzeczy. Jak jej tam było? Jak ona się nazywała? Cała cywilizacja techniczna. No oczywiście nikt nikomu nie zabrania prób badania świata metodami alternatywnymi, takimi jak ezoteryka, parapsychologia, święte pisma czy metafizyka. Tylko nie zapomnijcie potem pochwalić się wynikami. Spójrzcie tylko na tego fanboya nauki, jak się cieszy z własnej głupoty i ignorancji, a filozofom to takie rzeczy, co się nie śniły, które są. Metafizyka i ezoteryka też mają swoje sukcesy, jeszcze się zdziwisz, pajacu. No właściwie to macie rację i przyznaję, że trochę przesadziłem. Jak się prowadzi program tematyczny przez parę lat, to można czasem stracić trochę dystansu. Ale zrobiłem mały research i okazało się, że faktycznie się myliłem i że takie metody alternatywne jednak dają pewne wymierne rezultaty i że nawet jest jedno specjalne muzeum, które gromadzi je wszystkie. Oto ono. Ten faktyczny ruch płaskoziemców to są dwie grupy ludzi. Pierwsza i mniejsza, ale najbardziej wpływowa, to są producenci materiałów. Druga grupa to dziesiątki tysięcy ludzi, którzy te materiały pochłaniają w sposób regularny. I trzecia grupa to są już setki tysięcy ludzi, którzy na te materiały trafiają przypadkiem. Cały ten proceder przyciąga coraz więcej ludzi, zaczyna przynosić dochody, jego członkowie piszą książki, dają odczyty, budują wokół siebie szczelne bańki informacyjne i gromady wyznawców.
Są przekonani o elitarności swojego ruchu i o tym, że cały świat jest ślepy. Ten ruch przypomina działalność sekty, w której otrzymuje się punkty reputacji za wynalezienie kolejnego fałszywego argumentu, a im więcej tych niedorzeczności i manipulacji naprodukujesz, tym bardziej jesteś w tym ruchu szanowany. Następnie pan Murphy zastanawia się, jak to możliwe, że nad Antarktydą nie latają samoloty rejsowe. Bo faktycznie nie latają, ale może jest jakieś inne wyjaśnienie, na przykład takie, że na półkuli południowej nie istnieją takie dwie wielkie aglomeracje, pomiędzy którymi znajdowałby się biegun południowy. No tak się składa, że jedyną konfiguracją zahaczającą Antarktydę mogłoby być połączenie miasta Perth w zachodniej Australii, 2 miliony mieszkańców, z miastem Santiago w Chile, 5 milionów mieszkańców. Tak by to wyglądało, ale jest to połączenie nieopłacalne, bo bardziej opłacalne jest zrobić takie połączenie z Sydney, który ma 5 milionów mieszkańców. I takie połączenie to jest lot QF-27. Sydney jest hubem lotniczym, czyli portem węzłowym, do którego się dolatuje z mniejszych lotnisk, żeby polecieć w dużo dalszą drogę do innych hubów lotniczych, na przykład w Santiago. Tak działa ruch lotniczy. Poza tym z Sydney do Santiago jest bliżej, 11 300 km, a z Perth do Santiago jest 12 600. No i oczywiście na płaskiej ziemi lot QF-27 to jakaś komedia. Są też płaskoziemcy, którzy wybierają sobie połączenia z przesiadkami i dziwią się, jak bardzo nie ma to sensu na kulistej ziemi. You can see on the flat map that it's, again, a straight path. It all seems to make sense. Ale zobaczcie fragment innego filmu. 500 000 wyświetleń. Ten płaskoziemca znalazł lot QF-27, który niszczy jego świat, więc zgadnijcie, co o tym locie mówi. From Sydney to Santiago, but I don't think this flight ever takes off. Kolega nie sądzi, żeby ten samolot latał, no więc on nie lata. Nie wiecie, jak to działa? Jak się spotykasz z dowodem, który ci rozmontowuje światopogląd, no to asio, poszedł dowód i nie ma sprawy. Samolot już nie lata, bo ty nie sądzisz, żeby on latał. A jak są dwie osoby i jedna sądzi, a druga nie sądzi, no to ten samolot tak sobie pulsuje, pojawia się i znika. A pamiętacie ten malezyjski samolot, co zniknął? No to jeszcze macie jakieś pytania? I to jest właśnie cały sens tego problemu, bo to wcale nie chodzi o brak wiedzy, tylko właśnie o niechęć wobec takiej wiedzy. Nie wierzcie mu, ci, którzy poznaliście prawdę. Następnie Murphy wypowiada całą kolejkę smutnych fantazji na temat niejakiego admirała Byrda, który rzekomo ruszył z całą armią na Antarktydę i przyznał, że za nią, czyli za pierścionkiem z lodu, zobaczył cały nowy kontynent wielkości USA. I tutaj niespodzianka, pewnie się nie spodziewaliście, ale admirał Byrd nigdy czegoś takiego nie powiedział. Nie było żadnej takiej wielkiej wyprawy wojskowej, a cały ten fragment to kłamstwo. Chodzi o ten wywiad z lat 50. A television journal of the important issues of the hour. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. Admirał Byrd opowiada w nim o biegunie północnym i południowym, o swoich wyprawach na, jak to określił, dno świata i przekonuje, że warto badać Antarktydę. Spytany, czy na planecie są jeszcze jakieś niezbadane ziemie, odpowiedział, że tak. But strangely enough, there is left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. Że jest po drugiej stronie bieguna południowego, patrząc od Ameryki Środkowej, obszar wielkości USA niezbadany ludzkim okiem. Pan Murphy i płaskoziemcy zupełnie pogubili się w tym opisie, więc narysujmy to. Tu jest Antarktyda, tam jest Ameryka Środkowa, tu jest biegun. A to jest obszar wielkości USA po drugiej stronie bieguna południowego, patrząc od Ameryki Środkowej. Ten obszar w latach 50. był niezbadany. Ale Murphy tak podniecił się słowami o niezbadanym lądzie, że poplątał biegun z całą Antarktydą i uznał, że na kulistej ziemi to nie ma żadnego sensu, bo taki ląd musiałby być gdzieś tu, na Oceanie Indyjskim, a przecież go nie ma. A więc oczywiście wyjaśnienie jest tylko jedno. Ten ląd tak naprawdę znajduje się tutaj. A nasz pan Murphy, podobnie jak później w tym wywiadzie, splunie w twarz ofiarom katastrofy Challengera, nazywając ich kłamcami, którzy wcale nie zginęli, a żyją sobie wygodnie do dziś, tak teraz wyciera sobie gębę nieżyjącym od 60 lat oficerem i odkrywcą, całkowicie wykoślawiając jego słowa i dodając do nich stertę kłamstw o jakiejś fantastycznej wyprawie do nowego, baśniowego kontynentu. Dalej mamy fragment o kontrolowaniu Antarktydy przez wojsko i o tym, że USA i ZSRR zaczęły strzelać do kopuły z bomb atomowych. A może się zastanawiacie po co? No to już wyjaśnię. Otóż chcieli sprawdzić, jak kopuła jest wysoko.
bo jak chcesz sprawdzić, jak coś jest wysoko, no to walisz do tego z atomu. A ten kształt grzyba to oczywisty dowód rozpłaszczania się eksplozji na suficie świata. Na kolejny fragment Murphy przeznaczył zaledwie 4 minuty, ale jakoś spiął się w sobie i zdążył pokazać w nim, jak bardzo nie rozumie, czym jest układ odniesienia, względność, ruch, pęd, prawa dynamiki, ruch obiektów na obracającej się planecie, przyspieszenie, aerodynamika, balistyka, siła Coriolisa i dynamika atmosfery. Chodzi o takie przekonanie, że kiedy się oderwiemy od Ziemi, to już się z nią nie poruszamy. I jak podskoczymy sobie do góry, no to planeta powinna nam uciec spod nóg, skoro niby tak szybko się kręci. A ci naukowcy tu mówią, że to wina powietrza jest, bo jak się oderwiesz od Ziemi, to Ziemia cię już nie trzyma, ale jeszcze cię trzyma powietrze. I że to wyjaśnienie jest śmiechu warte. Nie wiem, czy to jest śmiechu warte, ale na pewno jest błędne, bo gdyby na Ziemi nie było żadnej atmosfery, tylko próżnia i byśmy podskoczyli, no to planeta też nam nie ucieknie spod nóg. I w pociągu jadącym 100 km na godzinę stale, kiedy podskoczymy, podłoga też nam nie ucieknie spod nóg i nie ma to nic wspólnego z powietrzem. Obrót strobrót, jakby się Ziemia obracała 1000 km na godzinę, to chyba bym to czuł, co? A jakbym podskoczył, to ona by się kręciła dalej beze mnie. Ale nie czujesz ruchu, bo my i Ziemia kręcimy się z tą samą prędkością, a planeta jest gigantyczna. Chyba twoja. I podskakując w górę, nie wytracimy nagle tej prędkości, bo nie zadziałała na nas żadna przeciwnie działająca siła. Jak nie wytracimy? Znowu jakieś nowe teorie i wyliczenia naukowców? A ja przecież czuję zmysłami, że nie ma żadnego ruchu. Kiedy niby takie coś wymyślili? W 1687. Jakiś Newton. Pan Murphy ignoruje jednak te fundamenty funkcjonowania świata i twierdzi, że ruch pocisków i samolotów staje się niezależny od ruchu Ziemi. I jak tylko oderwą się od podłoża, no to tracą całą tę prędkość. I dlatego dziwi go, jak w ogóle samoloty radzą sobie w powietrzu. One's with the spin of the planet and the other one's against it. So it doesn't make sense. Pan Murphy miesza również siłę Coriolisa właśnie z tym znikaniem ruchu latających obiektów. Myli się też mówiąc, że ta siła nie wpływa na trajektorię pocisków. Wpływa i jest standardowym elementem obliczeń balistycznych. Z siłą Coriolisa to jest tak, że to w ogóle nie jest żadna siła. Chodzi o to, że na różnych szerokościach geograficznych planeta obraca się z różnymi prędkościami, a im bliżej równika, tym szybciej, no bo najdłuższa droga do pokonania w ciągu tej samej doby. Chodzi o to, że jak ja sobie teraz stoję na przykład w Poznaniu i poruszam się z całym tym Poznaniem w kierunku wschodnim w wyniku obrotu planety, no to jeżeli wystrzelę sobie teraz jakiś super pocisk dokładnie w kierunku południowym, no to ten pocisk będzie się zbliżał do terenu, który porusza się też w kierunku wschodnim, ale szybciej niż porusza się pocisk i lufa, z której go wystrzelono i niż ja. Więc ja ze swojej perspektywy będę to obserwował jako zbaczanie pocisku w prawo, w kierunku zachodnim, w wyniku działania jakiejś zagadkowej siły. I to jest właśnie ta pozorna siła Coriolisa. A pozorna dlatego, że żadnej takiej siły nie ma, a ten pocisk tak naprawdę leci prosto. Dalej słuchamy, że samolot, który wystartował gdzieś na północy i poleciał na południe i wylądował gdzieś na równiku, powinien nagle odczuć super przyspieszenie, bo równik porusza się w stosunku do samolotów super szybko. Więc jak wysiądziesz z tego samolotu, to powinieneś mieć wręcz nudności z powodu tego przyspieszenia. Yeah, but you get off the plane there and you don't feel dizzy. I tak by było, gdybyśmy się nagle teleportowali na równik. Ale samolot tę względną prędkość nabierał przez cały czas lotu na południe. I jeśli w Polsce ta prędkość obrotu to 1000 km na godzinę, to gdy lecimy na południe do lotniska niedaleko równika, które porusza się 1600 km na godzinę, no to różnica wynosi 600 km na godzinę, więc sporo. Ale do równika mamy 6000 km, więc prędkość poruszającej się z Ziemią masy atmosfery, w której płynie samolot, zwiększy się średnio o zaledwie 1/10 km na godzinę na każdy pokonany kilometr. A samolot stale utrzymuje kurs, więc nie zachowuje się jak pocisk i nie poddaje się efektowi Coriolisa. Płaska Ziemia jest też tworem bardzo niespójnym, bo jej wyznawcy, robiąc research, trafiają na jedne filmy na YouTubie, a inni trafiają na inne. Zmieniłem zdanie. Grawitacja to nie żaden elektromagnetyzm, bo ostatnio był rozłam i my teraz uważamy, że grawitacja to efekt gęstości ciał. Przedmioty spadają, ponieważ są bardziej gęste od innych. Czyli spadają, bo są bardziej gęste od atmosfery? Właśnie tak. Ale przecież jak wytworzymy próżnię, to przedmioty w środku też spadają. Dlaczego tak jest? No bo są bardziej gęste od próżni. Czy ty głupi jesteś? Dobra, ale co sprawia, że przedmiot w próżni chce poruszać się właśnie w dół, a nie na boki albo w górę, co każe mu przeć właśnie w dół? A tego jeszcze nie wiemy, ale to jest jakaś nieznana jeszcze siła, która sprawia, że bardziej gęste przedmioty po prostu chcą poruszać się właśnie w dół. A jak byście nazwali taką siłę?
Zamknij się. Inni twierdzą z kolei, że nie żaden elektromagnetyzm ani gęstość, tylko dysk nieustannie przyspiesza w górę z przeciążeniem 1G. A jeszcze inni, że grawitacja to siła odśrodkowa, bo cały dysk Ziemi to tak naprawdę rotująca w kosmosie stacja kosmiczna. Dalej mamy fragment, który dotyczy skoku Felixa Baumgartnera i tutaj pierwszy błąd jest myleniem opinii z faktem, drugi jest myleniem horyzontu z krzywizną planety, a trzeci znowu dotyczy zasad dynamiki. Murphy powołuje się na to zdjęcie i wspomina, że ludzie komentowali, że widać tutaj krzywiznę planety, a to jest bzdura, mówi Murphy, bo planeta przecież musi być dużo większa, a z tego zdjęcia wynika, że powinna być malutka i że to śmieszne. W ten sposób Murphy dyskutuje z opiniami, a podważywszy je uważa, że zdobył dowód na fałsz kulistości planety. To co tu widać to nie jest krzywizna Ziemi, to jest horyzont. Horyzont zawsze jest kołem dookoła nas. I jest nim też tutaj. Ten tutaj jest w dodatku wykrzywiony szerokokątnym obiektywem. Teraz sytuacja analogiczna. Stoimy na Ziemi i robimy zdjęcie 360 stopni. Czy ktoś jest w stanie pomyśleć, że to jest cała planeta? A widzieliście tę planetę? Wiecie jak się nazywa? Manhattan. Horyzont to nie to samo co krzywizna Ziemi i nie znam na to lepszego przykładu niż ten. Narysujmy to w odpowiedniej skali. Tu jest Ziemia o średnicy 12 740 pikseli. Piksel to kilometr. A tu jest wysokość, na jaką wzniósł się Baumgartner. Nie widać? A to sorry powiększę. 39 pikseli. To teraz dorysujmy sobie pole widzenia Felixa. I to są te linie. To jest widziany przez niego horyzont. Poza tymi liniami Felix nie widzi nic, pomijając efekt załamania światła w atmosferze. Więc jakie konkretne zakrzywienie planety chcielibyśmy tu zobaczyć? Patrząc w dół na wielką kulę, zawsze widzimy okrągły horyzont dookoła nas, obojętnie na jakiej wysokości jesteśmy. Widzimy okrągły wycinek odcięty z kuli. Im wyżej jesteśmy, tym większy jest ten wycinek i tym bardziej zbliża się wielkością do wielkości całej półkuli. Dodatkowo im wyżej będziemy się wznosić, tym większą część tego koła horyzontu będziemy mieć w polu widzenia oczu, aż w końcu zaczniemy to postrzegać jako krzywiznę. Łatwo jest pomylić horyzont z krzywizną, nie pamiętając o tej skali czy typie użytych obiektywów. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest na wysokości 400 km, tutaj. Jej horyzont kończy się gdzieś tutaj. I też widzi wycinek kuli, a nie całą półkulę. Ale jest już wystarczająco wysoko, aby astronauci w swoim polu widzenia postrzegali krzywiznę. Ale nie trzeba latać tak wysoko, bo krzywiznę da się zobaczyć znacznie łatwiej, tyle że w płaszczyźnie pionowej. I pokazywaliśmy ją w poprzedniej części. Oczywiście jeżeli użyjemy obiektywu telefoto, jak tutaj, żeby ująć zbliżenie lądu i chmur, no to żadnej krzywizny nie zobaczymy, bo jest to zbyt mały fragment horyzontu. Płaskoziemcy stale mieszają te dwie rzeczy i kiedy widzą horyzont zakrzywiony, oburzają się, że to rybie oko, a kiedy widzą horyzont prosty, wytykają, że nie ma żadnej krzywizny. No i pan Murphy dziwi się też, dlaczego Felix spadł tak blisko miejsca startu, skoro Ziemia niby się pod nim kręci, no ale to już mamy za sobą. Koniec części drugiej. Płaska Ziemia pojawiła się we właściwym momencie, by nauczyć ludzi, sprawić, by uwierzyli, zrozumieli, że jesteśmy okłamywani.